Cześć, witamy na kanale Grupa Krukowiak. W dzisiejszym filmie opowiemy sobie o zbiornikach czołowych. Jest to prośba z jednego z naszych widzów. Jeżeli macie jakieś propozycje i chcielibyście zobaczyć film o czymś konkretnym, prosimy, piszcie w komentarzach. To na koniec, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, zapraszamy do prezentacji. Dla kogo taki zbiornik? Z jednej strony podzielimy sobie klientów na tych, którzy już mają opryskiwacz, na przykład zawieszany. Okazało się w ciągu kilku lat, że pojemność tego opryskiwacza jest zbyt mała. Więc co możemy zrobić? Możemy sobie dokupić zbiornik czołowy i zwiększyć sobie pojemność całego zestawu. Z drugiej strony, kupując nowy opryskiwacz, może okazać się, że ciągnik, który dysponujemy, nie jest zbyt potężnym ciągnikiem lub nie chcemy podpinać do dużego ciągnika, więc robimy sobie zestaw, czyli łączymy zbiornik czołowy z opryskiwaczem z tyłu. Same zbiorniki podzielimy sobie na dwie grupy. Pierwszy podział będzie ze względu na pojemność samego zbiornika czołowego. I tu mamy do dyspozycji 600, 800, 1100 i 1500 litrów. Także możemy sobie fajnie skomponować to w zestawie z opryskiwaczem z tyłu i przy wybraniu opcji 1500 litrów i maksymalnie zbiornika na opryskiwaczu 1900 mamy 3400 pojemności całego zestawu, więc to się robi bardzo fajna maszyna, bym powiedział taka samobieżna, bo będzie bardzo wygodna, jeżeli chodzi o manewrowanie. Drugi podział będzie ze względu na wyposażenie czy opcje dodatkowe, jakie możemy wybrać do tego zbiornika czołowego, ale to zapraszam z drugiej strony, gdzie będzie można sobie zobaczyć, jak wygląda na przykładzie tej konkretnego zestawu wyposażenie standardowe, czyli po pierwsze mamy zbiornik, mamy suchy wskaźnik cieczy, mamy przyłącza, którymi transportujemy ciecz. Z jednej strony, jeżeli przygotowaliśmy ciecz roboczą w zbiorniku, tam mamy rozwadniacz, mamy bardzo wydajne mieszadła, jednym z przyłączy przetransportujemy tą ciecz już przygotowaną do zbiornika czołowego, a po przygotowaniu już całego zestawu w trakcie pracy na polu, jeżeli chcemy przepompować ciecz ze zbiornika czołowego do zbiornika opryskiwacza, do tego służy drugie przyłącze i ta pompa na opryskiwaczu sobie zassie to wszystko do zbiornika. To jest pierwsze wyposażenie. Opcją jeszcze, która jest w standardzie, w tym pierwszym wyposażeniu mamy małą pompkę elektryczną i ta pompka odpowiedzialna jest za utrzymanie stężenia, czyli tą ciecz, którą już przygotowaliśmy, ona już jest rozrobiona, to aby ta zawiesina nie opadła, to ta pompka odpowiada za ciągłe mieszanie tej cieczy w zbiorniku, czyli utrzymywanie tego prawidłowego stężenia. Minusem tego rozwiązania jest tylko to, że jeżeli mamy klienta, który ma małe pola, dobrze dobrany ciągnik, ale chce traktować jako zbiornik czołowy, jako balast całego zestawu, to musi stopniowo przepompować ciecz. Nie można tego zrobić na raz, bo odciążymy sobie cały przód, a za mocno dociążymy tył. I teraz, jeżeli przepompowujemy ciecz z przodu do tyłu, to musimy w tej wersji podstawowej wysiąść z ciągnika, przejść do opryskiwacza, przesunąć jedną z dźwigni i ta pompa od opryskiwacza sobie zassie. I teraz, jak wspomniałem, nie chcemy go robić na raz, czyli musimy wielokrotnie wysiadać, wielokrotnie to przełączać. I dla tych klientów, gdzie bardzo ważne jest balastowanie tą masą całego zestawu, jest drugie rozwiązanie, czyli opcja doposażenia zbiornika czołowego w zespół motopompy i elektrozaworów. Ale to pokażemy na przebice, na zdjęciu czy na filmiku z innego zbiornika. I wtedy już nie musimy wysiadać, tylko zdalnie z kabiny ciągnika sobie na panelu przełączymy przepompowanie cieczy i w czasie wykonywania zabiegu ta ciecz będzie przetransportowywana do zbiornika opryskiwacza. Za wszystko będzie odpowiadała motopompa napędzana hydraulicznie, czyli w żaden sposób nie musimy mieć WOM-u z przodu, martwić się, że obroty będą niezgodne, wystarczy jedna para hydrauliki. To jeżeli chodzi o podział względem wyposażenia, niewielką rzeczą, którą możemy jeszcze sobie dobrać, są to kółka transportowe, po to, że gdy odepniemy cały zestaw, wygodnie możemy wyjechać z tego lub wjechać do transportu następnym zestawem. A w jakich przypadkach sprawdzi się jeszcze zbiornik czołowy? Z jednej strony mówiliśmy o połączeniu z opryskiwaczem, z drugiej strony wiemy, bo mamy doświadczenie, wykorzystywany taki zbiornik jest jako dosłownie zaprawiarka, czyli w połączeniu z sadzarką do ziemniaków zbiornik czołowy
mieści ciecz typowo do zaprawiania ziemniaków, zabezpieczania ich przed chorobami. W czasie sadzenia ta ciecz jest dystrybuowana na elementy, tam przy wysadzarce, elementy wysadzające. To jest jedno z rozwiązań. Drugie, w połączeniu z agregatem, z jakąś bronią talerzową, kiedy jakieś różnego rodzaju preparaty, różnego rodzaju mikroorganizmy chcemy podać do gleby, ale od razu je zmieszać, żeby się nie utleniały, czy powiedzmy nie wpływało to negatywnie, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, więc tu też świetnie sprawdzi się zbiornik czołowy. I ostatnia propozycja, może taka ciekawostka, jako niemalże system gaśniczy, czyli jeżeli wypracujemy w żniwa, są wysokie temperatury, duże zapylenie, na przykład z prasą, a obawiamy się, że coś się może wydarzyć, podpinamy taki zbiornik czołowy z motopompą, zakładamy tylko lancę odpowiednią do dystrybucji samej wody, czystej wody i bez problemu może służyć jako bardzo duża gaśnica. Co ważne, zbiorniki wykorzystywane w tych zbiornikach czołowych są to zbiorniki wykonane z polietylenu, czyli bardzo gładkie, bardzo łatwo utrzymać je w czystości i nie musimy się obawiać o to, że używając jednej cieczy za chwilę będziemy używali do innych preparatów, bo możemy to w bardzo dobry, szybki sposób umyć i to umyć bardzo dokładnie. Tak samo jak zbiorniki w opryskiwaczach, gdzie są to używane, jak podkreślałem, zbiorniki polietylenowe, czyli bardzo gładkie w środku. Jeżeli macie jakieś pytania na temat zbiornika czołowego, innych maszyn, piszcie w komentarzach. Propozycje do filmików również. A żeby nie przegapić kolejnych filmików, subskrypcja, łapka w górę. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.